Dzień dobry, witam się z Państwem Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka podcast, który realizowany jest przy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Jest to moja praca, którą wykonuję w czasie wolnym od pracy, w czasie wolnym i jest to rodzaj hobby. Zapraszam serdecznie tym razem do Uniejowa na konferencję filmoznawczą. To jest podcast WFO. A jest z nami profesor Piotr Sitarski, organizator 34. Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która poświęcona jest kinu jutra. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Sitarski. To też jest mój czas wolny, też moje hobby. Jesteśmy hobbystami, żeby nie powiedzieć fanatykami kina. Tak, tytuł tej konferencji to Kino Jutra. Ten tytuł jest trochę ironiczny, trochę jest wyzwaniem. Słowo kino odchodzi w przeszłość. Kino jako budynek, jest ich coraz mniej. Kino jako instytucja też chyba staje się coraz bardziej egzotyczne i przyszłość audiowizualności chyba w mniejszym stopniu będzie związana z tym, co tradycyjnie uważaliśmy za kino, chociaż nazwa być może zostanie jeszcze jakiś czas. To są nie tylko budynki, nie tylko miejsce, w którym widzowie doznają wspólnoty przeżywania, ale też różnego rodzaju intelektualne i technologiczne wyzwania, które stają przed ludźmi zajmującymi się edukacją filmową. Przynajmniej tak jest to ujęte w tytule konferencji. Tak, konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli i edukatorów, czyli osób, które w swojej praktyce edukacyjnej wykorzystują film, zajmują się filmem, na różne sposoby są z filmem związane i ta konferencja ma pomóc im, jak to się dzisiaj mówi, dostarczyć narzędzi do zrozumienia współczesnego świata audiowizualnego, który się bardzo zmienia. Bo pewne zmiany są widoczne, to o czym powiedziałem, widzowie coraz rzadziej oglądają filmy, coraz częściej mają kontakt z innymi formami audiowizualnymi, które można też nazwać filmem, ale może niekoniecznie, rozmaite przekazy internetowe czy seriale. Ale zmiany dokonują się też w innych obszarach, takich dla zwykłych widzów, czy także dla osób edukujących w zakresie filmu. Te zmiany są mniej widoczne, a tutaj nas akurat bardzo interesują, to znaczy zmiany dotyczące produkcji na przykład i ostatecznego kresu takiej, to jest pewna teza, ale ją postawię, bo ona tutaj się pojawiła, kresu takiej wizji filmu, który mechanicznie rejestruje materialną rzeczywistość. Czyli coraz częściej mamy do czynienia, a może już nawet standardowo mamy do czynienia z takim filmem, który w pewnym stopniu coś tam rejestruje, ale czasami dużo więcej dokłada od siebie, wymyśla, wytwarza, generuje. Był bardzo ciekawy wykład o tym, w jaki sposób praca w wirtualnym studiu filmowym zmienia warunki realizacji, ale też sam związek twórców z materialną rzeczywistością, aktorów, którzy nie grają już w prawdziwych miejscach, operatorów, którzy nie filmują prawdziwych obiektów. I też oczywiście stosunek odbiorców do tego. Jeśli to w tej fazie powstawania inaczej wygląda, to tym bardziej na etapie oglądania. To dotyczy filmów tak zwanych fikcjonalnych, ale też to dotyczy też filmów dokumentalnych, przyrodniczych, rozmaitych, w których te inne sposoby tworzenia obrazu dla widza niedostrzegalne. Widz wierzy w to, emocjonalnie chciałby bardzo wierzyć, są istotne. Była też mowa o nowych formach dystrybucji, przede wszystkim o streamingu, ale też o rozmaitych formach dystrybucji internetowej, w jaki sposób one wpływają na rynek filmowy, ale też w jaki sposób zmieniają one nasze nawyki oglądania czy kontaktu w ogóle z tekstami audiowizualnymi. Była też oczywiście mowa o rzeczywistości wirtualnej, jaki jest jej potencjał kreacyjny w obszarze filmu i on też jest w pewnej mierze, to jest taka niewidoczna praca, bo oczywiście
no każdy wie o tym, że rzeczywistość wirtualna to jest coś, z czym można rozmawiać, ona odpowiada na różne tam rzeczy, ale no, to jest też narzędzie, które może być wykorzystywane do tworzenia, przetwarzania, opracowywania obrazów, w tym także obrazów ruchomych. To jest tak, że z jednej strony mamy narzędzia służące temu, żeby powstawały filmy, mniej lub bardziej kojarzące nam się z filmami, ale z drugiej strony też mamy zupełnie inne myślenie o tym, czym w ogóle jest film. Czy jaki jest związek filmu z prawdą, w jaki sposób później następuje odbiór tego, co jest gotowym produktem, nazwijmy to audiowizualnym, bo nawet nie wiem, czy filmem. Jakie są wnioski? No to trochę wnioski, trochę moje własne przemyślenia teraz przedstawię, ale tu jest pewien konflikt czy paradoks, to znaczy wierzymy w obraz, ponieważ tak jesteśmy zaprogramowani przez naturę. Mamy wierzyć swoim oczom i swoim uszom. No, jeśli przestaniemy im wierzyć, to przestaniemy móc się poruszać po świecie. Ale z drugiej strony racjonalnie wiemy, że te obrazy filmowe to są obrazy, które nie są wiarygodne. One kłamią. No i to jest, czasami zawieszamy ten uczucia zwyciężają, prawda? Jeśli obraz jest tak przekonujący, że nas porusza, no to wtedy mu wierzymy. To nie jest dobrze. Powinniśmy wierzyć temu, co jest prawdziwe, a nie temu, co jest wzruszające. Zaczynamy podchodzić do pojęcia prawdy, a i to chyba się pojawiało tutaj. Tak, to pojęcie prawdy, no, zwłaszcza w odniesieniu do filmów takich dokumentalnych, powiedzmy, chociaż to słowo jest może trochę zawężające, bo tu chodzi o rozmaite takie formy, no właśnie, w których mamy wierzyć w ekran. No, filmy przyrodnicze są takim przykładem. Będzie jutro też jeszcze wykład o nowych tendencjach w dokumentalizmie, bo to nie jest taka całkiem... My teraz trochę tak krytykujemy, ale to za chwilkę może jeszcze zmienię ten nastrój, ale no rzeczywiście są takie obszary kina, które polegają na tym, że wierzymy w to, wierzymy w to, że człowiek mówi nam prawdę na ekranie, że znajduje się w prawdziwym miejscu, że robi to, co naprawdę robi i to się kończy, wiara w to. Oczywiście no można powiedzieć, że nie wiem, w starych filmach przyrodniczych były czasami tresowane zwierzęta. No ale jednak to było jakieś zwierzę, prawdziwe zwierzę, które gdzieś tam szło, prawda? Dzisiaj no nie mamy pewności, czy aktor, który gdzieś tam chodzi przez dżunglę, czy on rzeczywiście tam jest. Czy w ogóle istnieje ktoś taki? Istnieje, tak. Czy to jest dżungla prawdziwa, na ile, co tam zostało w niej zmienione, na różnych poziomach, tak? Bo to też mówiliśmy, to już były dyskusje kuluarowe, ale też mówiliśmy o przesyłaniu obrazów, o tym, w jaki sposób ten obraz jest po to, żeby było go łatwiej przesyłać, żeby te pliki zajmowały mniejszą objętość, w jaki sposób on jest kompresowany, a potem dekompresowany w taki sposób, że pewne elementy są tracone, tak jak w tej klasyce filmowej, tak, czyli w powiększeniu, gdzieś tam to ziarno symbolicznie traci szczegóły, potem nie odzyskujemy, nadajemy je na nowo, to są już inne szczegóły, tak one wyglądają podobnie, ale to są jakieś inne szczegóły. Z drugiej strony, bo to jest taka negatywna część, którą powiedziałem, ale z drugiej strony pozytywna część jest taka, że w tych nowych formach dokumentalnych, które wykorzystują na przykład interaktywność, możemy tworzyć filmy, które są dłuższe, wykorzystują więcej materiałów czy innego rodzaju materiały. Do filmu interaktywnego można dołączyć pliki dźwiękowe, dźwięk, tak? Można dołączyć zdjęcia, skany dokumentów. No, taki dylemat, który mieli dokumentaliści, że mieli kilkaset godzin ciekawego materiału, które musieli upchnąć w formacie jakimś, no powiedzmy pełnometrażowym, tak, 2-godzinnym nawet, no ale to i tak, jeżeli jest 100 godzin, tak, no to 98 godzin nie zostanie tam upchnięte. No to one w pewnym stopniu są przez te formaty interaktywne rozwiązane. To znaczy no, można pokazać dużo większą ilość materiału, a widz sam sobie zbuduje z tego film o takiej długości, jaki jest mu potrzebny i na tym się skupi, na czym chce. Ale to nie tylko, bo oczywiście temat, o którym w tej chwili mówimy, jest bardzo ważny. Sam o tym napisałem doktorat. Natomiast jest jeszcze inna kwestia. Otóż widzowie sami tworzą opowieść z elementów, które są im dostarczone. To jest trochę inne podejście niż sytuacja, w której ta opowieść jest gotowa i właściwie jedyna.
opowieść w sensie pewnego przekazu. Można, no tak, jeśli to jest taki prosty przykład, jakiś to są powiedzmy wywiady z różnymi ludźmi, no to można sobie wybrać według własnego klucza wywiady z pewnymi osobami i usłyszeć taką wersję historii, jaką usłyszeć chcemy. Ta kwestia wyboru, ona też była dzisiaj poruszana na wykładzie dotyczącym narracji i tego, w jaki sposób rozmaite utwory narracyjne, które można nazwać filmami interaktywnymi, można nazwać grami, to tutaj ta terminologia jest taka płynna, ale w jaki sposób one też sprawiają, że dwa sposoby obcowania z tym samym dziełem są różne. Tego samego odbiorcy, jakby 2 razy oglądamy ten sam film interaktywny, za każdym razem widzimy coś innego, aczkolwiek czy odbiorcy chcą być tacy aktywni, to jest może dyskusyjne, nie zawsze. Ale z drugiej strony też film bardzo się zbliżył do gier. I to nie tylko dlatego, że są generowane w narzędziach służących do produkcji gier pewne tła i elementy filmu, animacje nazwijmy to tak ogólnie, ale też dlatego, że myślenie o filmie jest trochę takie właśnie interaktywne. Nie wiem, czy w ogóle, znaczy my się posługujemy taką terminologią trochę z XX wieku, prawda, film, gry i tak dalej. To ona jest już przestarzała w stosunku do doświadczeń odbiorczych, bo odbiorca sobie włącza coś na YouTubie, przerywa to w dowolnym momencie i włącza sobie coś innego, co mu się akurat skojarzyło na przykład. Prawda? To jest też pewna forma takiej szerszej interaktywności. Czy on ogląda film, czy on gra w grę, czy to jest jakieś inne medium interaktywne, czy może YouTube można by potraktować tutaj jako pewien całościowy przekaz, w którym on się porusza, tam ma podpowiedzi i tak dalej. Więc tutaj te nazwy właśnie gra czy film, one są z poprzedniej epoki. Rzeczywistość zmienia się szybciej niż język, którym się posługujemy, prawda? Czyli ktoś mówi, jestem filmowcem, tak? A robię gry, prawda? Jak Paweł Jóźwiak-Rodan. Tak właśnie, Paweł Jóźwiak-Rodan, jestem filmowcem i robię gry. Jedna nazwa jest już nieadekwatna i druga nazwa tej gry też jest nieadekwatna. Widziałem też tutaj pokaz fragmentów filmów, które towarzyszą takim grom, które są zupełnie pierwszoligowe na świecie i okazuje się, że to Polacy robią właśnie te filmy. Tak, to jest też takie jakby słowo, które jest... Nie chodzi o słowo previs, bo o tym był wykład, ale chodzi o słowo animacja, które też nie oddaje rzeczywistości. Jeśli mówimy animacja, no to mamy film animowany, to się nam kojarzy z jakimiś kreskówkami dla dzieci i tak dalej. Podczas gdy był bardzo ciekawy wykład o przygotowywaniu prewizów, czyli takich wstępnych wersji, wizualizacji. Takich właśnie wizualizacji, ale animowanych, ruchomych wizualizacji, które są wykorzystywane przy tworzeniu przede wszystkim właśnie tutaj ta terminologia filmów w grach, prawda? Czyli tych takich niegrywalnych fragmentów, ale też w innych różnych zastosowaniach te prewizy się realizuje, także przy filmach żywej akcji, żywego planu, filmach aktorskich. I bardzo ciekawe było zobaczenie takich właśnie zestawień gotowego dzieła, tak, gotowego tekstu, z tym, w jaki sposób on wygląda w tej takiej wersji surowej. I też taka ciekawa myśl, że w przypadku tego rodzaju utworów, to znaczy utworów animowanych, mamy odwrotną sytuację niż tą, o której mówiłem, to znaczy nie mamy 100 godzin materiału, ani w ogóle żadnych zakładek montażowych. Ostateczna wersja dzieła w pewnym sensie musi powstać już na etapie koncepcyjnym. Już na etapie prewizu dokładnie wiemy, jak ten film będzie zmontowany, czyli to, co zawsze było ostatnią fazą filmu, tak, realizacji filmu, to tutaj jest przenoszony na początek i zresztą wykładowca to podkreślał, że jakby ten element kreatywny prewizu, że to nie jest jakiś taki szkic, który coś tam ma, tylko to jest w pewnym sensie ostateczna wersja filmu, która potem zostanie wypełniona szczegółami, tak można by to powiedzieć. Ale oprócz tego, że pojawiły się tematy związane z bardzo nieraz trudnymi do wyobrażenia sobie technologiami czy sposobami komunikowania się,
na tej konferencji była też projekcja bardzo klasycznego filmu Magnusa von Horna. I to jest ciekawe, że te dwie formy mogą obok siebie funkcjonować. No właśnie, jak dzisiaj się ta konferencja nazywa Kino Jutra, to prawdopodobnie dla większości osób związanych z filmem to są właśnie takie tematy, o jakich do tej pory mówiliśmy. Gdyby ten sam tytuł Kino Jutra mogłaby mieć konferencja nie 34, tylko 4. czy 5. Być może zresztą były takie tematy w tej konferencji kilkadziesiąt lat temu i wtedy pewnie no właśnie widzowie czy uczestnicy konferencji myśleliby bardziej o takim aspekcie, który tutaj przy okazji filmu Magnusa von Horna się pojawia, czyli tematycznym. To znaczy, o czym będą te filmy jutra, prawda? Jakie tematy będą poruszać, jacy bohaterowie tam się będą pojawiać. No, jest tradycją tej konferencji, że tutaj się zawsze pojawia taka gwiazda filmowa, z którą rozmawiamy i w tym roku właśnie to jest Magnus von Horn, który, no, to odbyła się dyskusja taka w szerszym gronie, ale on w niej uczestniczył. Obejrzeliśmy film Dziewczyna z igłą, bardzo interesujący i to jest ten taki właśnie aspekt dotyczący tego, no, o czym będą te filmy przyszłości, jakie one będą. To oczywiście to pokaz jednego filmu trudno nazwać jakąś sugestią czy pomysłem na to kino, ale no to był jakiś smak tego, co stosunkowo młody twórca mówi światu. Podsumowując tę naszą rozmowę, no i też chyba konferencję, czy trzeba przedefiniowywać tę sztukę, jaką jest kinematografia, sztuka filmu? To znaczy ona już się przedefiniowała i to przedefiniowanie trwa. Próbujemy te zmiany opisać właśnie językiem, który jest już przestarzały, czy sposobami edukacji, które są przestarzałe, ale te zmiany się dokonują i myślę, że jak za 10 lat będzie kolejny raz ten temat wróci, to już no, być może to się nie będzie nazywało Kino Jutra, tylko coś innego jutra. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Piotr Sitarski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, organizator konferencji 34. Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej Kino Jutra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast Filmowa Migawka.